To już potwierdzone. Windows 10 odchodzi w zapomnienie. Oficjalnie z 14 października 2025 roku Microsoft kończy wsparcie Windows 10 zarówno w wersji Home, jak i Pro. I choć system służy dumnie od ponad 10 lat, wielu uważa go nawet za najlepszą wersję okienek, jaka kiedykolwiek powstała, to po tej dacie lepiej, abyście nie mieli już tego systemu na swoich komputerach. Nawet takich, które używacie tylko od czasu do czasu. Co prawda system będzie w dalszym ciągu funkcjonował i sam z naszego dysku magicznie nie zniknie, ale zniknie coś znacznie ważniejszego – jego ochrona. Według serwisu StackWatch tylko w 2024 roku w Windowsie 10 odkryto 525 nowych podatności, a w pierwszej połowie 2025 już kolejnych 381. To nie są drobne usterki, które od tak możemy zignorować. Mówimy o lukach pozwalających na przejęcie kontroli nad systemem, wykradanie danych czy zdalne zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem. Jaki jest więc plan? Naturalnym następcą wydaje się Windows 11. Problem tylko w tym, że od lat każda duża, coroczna aktualizacja 11 to istna loteria. U jednych użytkowników przestaje działać sieć Wi-Fi lub drukarka, u innych system potrafi zaszyfrować cały dysk bezpowrotnie, co oczywiście wiąże się z utratą wszystkich danych. Jednak nie zawsze jest aż tak źle. Aktualizacje najczęściej powodują jedynie drobne problemy, takie jak spadki wydajności w grach, lagi czy okazjonalne blue screeny. Och, ten Windows 11. A to i tak optymistyczny scenariusz, bo żeby w ogóle doświadczyć wszystkich tych problemów, najpierw trzeba Windows 11 zainstalować, a ten wymaga modułu TPM 2.0, którego nie mają komputery starsze niż 6-7 lat. Oczywiście można to obejść, ale wpadamy wtedy w pułapkę corocznej, ręcznej reinstalacji systemu, bo automatyczne aktualizacje na takim sprzęcie już nie działają. Więc stoimy pod ścianą. Z jednej strony dziurawy Windows, którego absolutnie nikt już nie powinien używać, z drugiej zaś niestabilna i problematyczna 11. Beznadziejna sytuacja, prawda? Na szczęście jest jeszcze trzecia, ale niemal sekretna ścieżka, która rozwiązuje wszystkie te problemy. Mowa o najlepszej wersji okienek, jaka kiedykolwiek powstała, a o której wielu z Was nawet nigdy nie słyszało. Windows Enterprise LTSC jest tak stabilny, że używa się go w tomografach, aparatach RTG, maszynach produkcyjnych, bankomatach i terminalach samoobsługowych, a nawet serwerach infrastruktury IT. Instytucje rządowe oraz wojsko również z niego korzystają. Wow. Pomyślisz, czy coś tak dobrego można legalnie zainstalować na domowym PC? Otóż tak, ale skoro ten system pozbawiony jest reklam, nie wciska na siłę niechcianych aplikacji, nie szpieguje każdego kliknięcia tak, jak robią to wersje Home i Pro, to Microsoft nie ma żadnego interesu, żeby Ci go pokazać. LTSC nie ma tych zbędnych śmieci, jest sporo lżejszy niż konsumenckie edycje, więc działa zdecydowanie szybciej nawet na starym sprzęcie. Nie śledzi Cię w celach reklamowych i co najważniejsze, instalujesz go raz i zapominasz o problemach na lata. Zainteresowani? Jeśli tak, to już teraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i wyślijcie go znajomym. To znak dla algorytmu, że warto pokazać go innym. A teraz, po intrze, przechodzimy do konkretów. Windows LTSC to specjalna edycja systemu zaprojektowana z myślą o urządzeniach wymagających maksymalnej stabilności i długoterminowego wsparcia. Brak w niej częstych zmian funkcji. Można go określić mianem pancernej wersji Windowsa. Jest minimalistyczny, bezpieczny i pozbawiony wielu zbędnych dodatków, takich jak Cortana, Microsoft Store, Xbox, OneNote, Candy Crush Saga, TikTok, Spotify. Microsoft Teams też nie jest tu preinstalowany, a nawet jeśli zdecydujesz się korzystać z przeglądarki Edge, to nie uświadczysz w niej reklam, które w wersji Home i Pro nachalnie wciskają nam różne produkty czy serwują clickbaitowe nagłówki. Oznacza to ogromną oszczędność miejsca na dysku, mniej procesów w tle i czystsze menu start. Jest to system, który ma po prostu nieprzerwanie, stabilnie pracować i nie przeszkadzać w wykonywaniu pracy czy podczas rozrywki. Jest to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników zmęczonych ciągłymi aktualizacjami. Dzięki LTSC instalujesz system raz i masz święty spokój. Wszystko pozostaje skonfigurowane dokładnie tak, jak sobie tego życzysz. Dla zachowania 100% stabilności nie ma dodawanych nowych funkcji ani zmian systemu. Oczywiście łatki bezpieczeństwa są dostarczane, ale bez zmian w wyglądzie czy w funkcjach. System uruchamia się szybciej, zużywa mniej pamięci RAM i zajmuje mniej miejsca na dysku. Nie bez przyczyny wielu nazywa go najlepszą wersją systemu Windows. Jednak to, co dla jednych jest zaletą, dla innych może być wadą.
Wersje Home i Pro co roku dostają nowe, wielkie aktualizacje, które dodają funkcje i ulepszenia interfejsu. Jednak ze względu na to, że często powodują one problemy, w LTSC ich nie odnajdziemy. Tu liczy się stabilność i szybkość działania, nie wodotryski i zbędne bariery. Windows LTSC nie posiada sklepu Microsoft Store, co dla niektórych, w tym przypadku dla mnie, może być pewną wadą. Mam tam chociażby kilka kupionych aplikacji, z których regularnie korzystam. Sklep Microsoftu to kolejny słaby punkt w wersji Home i Pro, ponieważ dodatkowo spowalnia pracę komputera i może stanowić lukę bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że wersja LTSC go nie ma, ale jeśli jest to coś, z czego korzystasz, to pod koniec materiału pokażę Ci, jak go dodać. Bez obaw, jest to ultra proste. Już Wam pokazuję, jak zainstalować system Windows 11 Enterprise LTSC na Waszych domowych komputerach. W opisie znajduje się link do pobrania obrazu systemu. Przewin niżej w poszukiwaniu wersji w języku polskim i ją oczywiście ściągnij. W następnym kroku pobierz program Rufus w wersji przenośnej. Link do tej strony również dodałem w opisie. Po uruchomieniu Rufusa zobaczysz takie oto okno. Teraz wsadź do portu USB pendrive o minimalnej pojemności 8 GB. Gdy to zrobisz, w polu u góry pojawi się nowe urządzenie. Upewnij się, że nazwa odpowiada nośnikowi, który chcesz wykorzystać jako rozruchowy do instalacji systemu i ostrzegam, że wszystkie dane na nim zostaną usunięte. W polu obrazu wybieramy ten, który przed chwilą ściągnęliśmy z założeniem, że pobrał się on do końca. Domyślny schemat partycjonowania ustawiony jest na GPT, ale działa on tylko z komputerami posiadającymi UEFI. To taka nowsza odmiana BIOSu. Takie komputery zaczęły pojawiać się od 2010 roku. Jeśli masz komputer sprzed co najmniej 15 lat, jeszcze z ery BIOSów, to wybierz tu MBR. Ja wybieram GPT i klikam Start. Jeśli Twój komputer jest nowszy, ale nie dość nowy, aby posiadać moduł TPM 2.0, to pozostaw zaznaczoną pierwszą pozycję. Druga za to jest obowiązkowa niemal dla wszystkich. Windows LTSC to system korporacyjny, a w związku z tym nie pozwala on na zalogowanie się kontem osobistym, takim jak Gmail, Outlook czy WP.pl. Zapoznaj się z treścią kolejnych opcji i zaznacz je wedle własnych preferencji. Teraz pojawia się ostatnie ostrzeżenie mówiące o tym, że dane na wskazanym nośniku zostaną usunięte i proces się rozpocznie. Gdy dysk rozruchowy systemu zostanie już utworzony, wciśnij zamknij i teraz pozostaje już tylko instalacja nowego, lepszego Windowsa na Twoim komputerze. Proces jest bardzo prosty i jako, że wielu z Was wykonywała go wielokrotnie, to pozwolę sobie go mocno skrócić tylko do niezbędnych elementów. Dla wszystkich, którzy tego jeszcze nigdy nie robili, to w opisie przygotowałem link do mojego wcześniejszego materiału. W niespełna 20 minut przeprowadzi Was krok po kroku przez całą instalację systemu z dokładnym omówieniem partycjonowania dysków. Zatem wszystkie osoby, dla których jest to nowość, zapraszam do obejrzenia dokładniejszej instrukcji z linku. Tutaj rozwinę jedynie kwestię różniącą wersję Home oraz Pro od LTSC. Wcześniej zaznaczona w Rufusie opcja utworzenia konta lokalnego powinna pozwolić Ci uniknąć posiadania konta na serwerze Azure. Lecz gdyby z jakiegoś względu zawiodła, to alternatywnym sposobem jest odłączenie komputera od internetu i uruchomienie instalatora ponownie. Trzecim sposobem pominięcia potrzeby logowania się do sieci korporacyjnej jest wpisanie prostej komendy w instalatorze. Wciśnij klawisz Shift i F10. W czarnym oknie wpisz taką oto komendę. Po wciśnięciu przycisku Enter komputer powinien się ponownie uruchomić i zamiast okna logowania korporacyjnego zobaczymy prośbę połączenia siecią. Wybieramy tu opcję Nie mam internetu, a to pozwoli nam utworzyć lokalne konto użytkownika. A teraz, gdy instalacja odbyła się bez problemów, to możemy cieszyć się pięknym, szybkim i, jak sami widzicie, pozbawionym wszelkich śmieci płynnie działającym systemem dowoli. No, prawie dowoli, bowiem jest on jeszcze nieaktywowany. Co prawda nic tego tutaj nie zdradza, ale po kilku dniach pojawi się upierdliwy i stresujący komunikat o potrzebie aktywacji. W takim razie już teraz kliknijcie Start i wpiszcie słowo aktywacja, po czym otwórzcie ustawienia. Windows 11 Enterprise LTSC krzyczy na czerwono, że system jest nieaktywny i przekierowuje nas do kontaktu z pracownikiem pomocy technicznej naszej organizacji. Ze względu na fakt, że Windows tej wersji nie jest przeznaczony na rynek konsumencki, to nie można go od tak kupić w sprzedaży detalicznej. Mogą to zrobić jedynie korporacje, instytucje rządowe czy edukacyjne. Całe szczęście z pomocą przychodzi sklep GVG Mall. Cieszy się on ogromnym zaufaniem użytkowników i pozwala na zakup kluczy licencyjnych także do wersji LTSC. W opisie, jak i w przypiętym komentarzu pod tym filmem znajduje się bezpośredni link do wersji Windows 11 2024 LTSC, którą tutaj już zainstalowaliśmy. Jak widzicie, jest to najnowsza odsłona 24H2.
Wersje Home i Pro na ten moment nie mają nawet nowszej, no ale okej, już pokazuję Wam, jak zdobyć klucz do aktywacji nowo zainstalowanego systemu. W momencie tworzenia tego materiału klucz kosztuje 74,19 zł. Jest to naprawdę tanio, bowiem klucz do wersji Pro, czyli tej wolniejszej i zaśmieconej, dodatkowo pełnej elementów śledzących, kosztuje 121 zł. Skąd taka cena? No, niewielu wie o istnieniu wersji LTST i dlatego choć dla większości użytkowników będzie to nawet lepsza wersja, to nie ma na nią takiego parcia. Klikamy więc kup teraz, logujemy się lub zakładamy nowe konto na stronie sklepu, lecz zanim wciśniesz przycisk przejścia do kasy, wstrzymaj się jeszcze na moment. Znajduje się tu pole kodu promocyjnego. Wpisz w nim TMHD. Po jego zastosowaniu cena zostanie obniżona o 30%. Z 74 zł robi się już niecałe 52 zł. Skoro udało mi się pomóc Wam zaoszczędzić 22 zł, to mam do Was jedną, ale ogromną prośbę. Jeśli ten materiał jest dla Was pomocny i czujecie, że rozwiązuje on realny problem, i to nie tylko starszych, ale także nowszych komputerów, na których po prostu chcecie mieć sprawny, lekki i w pełni legalny system, to proszę zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakikolwiek komentarz. A jeżeli możecie, wyślijcie ten film dalej. To będzie potężny sygnał dla algorytmu YouTube, że ten materiał warto pokazać innym. Pomyślcie, jak wiele osób w Polsce codziennie korzysta ze starszych, słabszych komputerów. Pozostanie na Windows 10, a o zgrozo na jeszcze starszym systemie jest dziś szalenie niebezpieczne. Jeśli z Waszą pomocą materiał dotrze do tych osób, dostaną oni szansę na przesiadkę na Windows 11 LTSC, a to naprawdę wiele zmienia. Pomóżcie mi uchronić komputery setek tysięcy Polaków przed wyrzuceniem na śmietnik. Producenci, jak i sam Microsoft woleliby, aby każdy z Was kupił przecież nowy komputer, ale po co? Skoro, jak sami widzicie, można tego uniknąć. No dobrze, ale wróćmy już do sklepu. Po dokonaniu płatności przechodzimy do naszego profilu i wybieramy opcję Moje zakupione zamówienia. Jak widzicie, ja sam nie jeden klucz już tutaj kupowałem. Klikamy przycisk Zobacz klucze, no i już go mamy. Zaznaczamy klucz, kopiujemy go i w oknie aktywacji klikamy przycisk Zmień. Wklejamy w to pole świeżo zakupiony klucz i przechodzimy dalej. Teraz potwierdzamy fakt dokonania aktywacji i po kilku sekundach sprawdzania otrzymamy okno potwierdzające, że system został już aktywowany. Wszystko jak najbardziej działa. Klucz został sprawdzony serwerami Microsoft i teraz już w pełni możemy cieszyć się najlepszą wersją Windowsa, o której w sumie mało kto z naszych kolegów i koleżanek słyszał. A co jeśli klucz odpukać nie zadziała? Spokojnie, w prawym dolnym rogu strony znajdziecie taką ikonę czatu na żywo. Kliknijcie w nią i napiszcie krótko po angielsku o co chodzi, wklejając od razu numer swojego zamówienia. Konsultant prawdopodobnie poprosi Was o zrzut ekranu z widocznym błędem aktywacji. Jest to standardowa procedura. Problem jest zazwyczaj rozwiązywany od ręki, najczęściej poprzez wysłanie Wam nowego, w pełni działającego klucza. Jeszcze bonusowo pokażę Wam, jak w razie potrzeby doinstalować sklep Microsoftu. W menu Start wpisz słowo Power. Powinna pojawić się aplikacja PowerShell. Uruchom ją jako administrator. Pisz tutaj komendę ws reset --1. Następnie otwórz przeglądarkę i wklej adres, który też zostawiłem w opisie. Prowadzi on do instalatora aplikacji, które również należy zainstalować. Po wykonaniu tej czynności będziemy mieli zainstalowany sklep Microsoftu. Musicie też pamiętać o tym, że choć cykl życia wersji LTSC jest wydłużony względem wersji konsumenckich, takich jak Home czy Pro, to również ma on swój koniec. Wsparcie dla Windows 11 LTSC 2024, przynajmniej na komputerach PC, oficjalnie wygasa 9 października 2029 roku. Od dnia publikacji tego materiału daje to ponad 4 lata świętego spokoju. Co po tej dacie? No, zobaczymy. Ale jeśli zechcesz pozostać przy wersji LTSC, to do tego czasu powinna pojawić się nowsza wersja i choć będzie się to wiązało z ręczną reinstalacją, to wciąż lepiej zrobić coś takiego raz na 5 lat i to z tańszym kluczem niż co roku, tak jak ma to miejsce w wersjach Home i Pro. Oczywiście mowa tu o komputerach bez modułu TPM 2.0, które chcą zachować najnowsze aktualizacje. A teraz, gdy nowy system zawitał już na Twoim komputerze, to może obejrzysz coś lekkiego i rozrywkowego, na przykład moją podróż po Azji. Pewnie też widzisz, że w Europie robi się coraz ciężej. Poziom życia z roku na rok spada, dlatego też zdecydowałem się zakupić w Azji luksusowe mieszkanie na 42 piętrze z basenem, siłownią, salą do koszykówki i innymi rozrywkami. Niestety na starym kontynencie wszystko
wszystko drożeje, a tam nawet za minimalną polską pensję można żyć wygodnie na naprawdę fajnym poziomie. Za średnią krajową jest już mega wypas. W tej serii opowiadam o różnicach kulturowych, gospodarce, kosztach wyżywienia, prądu, wody i oczywiście o nieruchomościach. W epoce pracy zdalnej nie ma sensu siedzieć tam, gdzie drogo, skoro luksusowe mieszkanie może cię kosztować taniej niż w Europie. Jest tam czyściej i bezpieczniej niż w europejskich krajach, a do tego przepięknie i nie ma depresyjnej zimy. Zapraszam do obejrzenia całej serii.